Witajcie moi drodzy. Przyszedł ten czas, kiedy trzeba się pożegnać z Polską. Jak pewnie już widzicie, jesteśmy przed domem w Krzeszowicach i no niestety musimy się pakować i jechać na lotnisko. Były to, słuchajcie, naprawdę niesamowite chwile, kiedy spędziliśmy w Polsce z całą rodziną. Była to niesamowita wycieczka po Europie, w której zwiedziliśmy 4 kraje. No ale niestety przyszedł ten czas. Dzisiaj będzie ten odcinek, nasz powrót na Filipiny. Zapraszam serdecznie. Pozwólcie, że przejdę się jeszcze z Wami po ogrodzie ostatni raz tutaj w Polsce, przynajmniej w tym roku. Bo naprawdę, jak pewnie sami zwróciliście uwagę, nie jest mi do śmiechu. Mieliśmy tutaj niesamowity okres. Po prostu prawie 3 miesiące w Polsce. Wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, udało się zrealizować w 100%, albo i nawet lepiej. Pierwszą podstawową rzeczą, dla której przylecieliśmy, to było oczywiście spotkanie się po 4 latach. Po 4 latach z moją rodziną, z Krystyni rodziną, bo to już jest tak samo jej rodzina. Pierwszy raz Emilia miała okazję poznać swoich dziadków z Polski i to też się udało zrealizować w 100%. Mieli niesamowite chwile. Dodatkowo drugą rzeczą, którą musieliśmy zrobić, to był oczywiście paszport polski dla Emilii i to też się udało zrealizować. Dziękuję jeszcze raz za pomoc w tym temacie. Dziękuję tym wszystkim urzędom, które tak naprawdę pomogły nam to w bardzo szybki sposób zrealizować. Było to po prostu, słuchajcie, niesamowite. Jak szybko i prosto w sumie się to udało zrobić. No i trzecia rzecz, słuchajcie, którą chcieliśmy tutaj osiągnąć, to było oczywiście to, żeby Emilia poznała język polski. I to też w 100% moim zdaniem udało się osiągnąć, ponieważ tak jak zresztą sami zwracaliście na to uwagę bardzo często, dzieci bardzo szybko łapią język polski. No a Emilia tutaj miała idealne środowisko do tego, żeby ten język załapać. I rzeczywiście, słuchajcie, pod koniec już naszej wycieczki Emilia w zasadzie czasami już mówiła pełnymi zdaniami w języku polskim, a rozumiała oczywiście dużo więcej niż się do niej mówiło. Także przyszedł ten moment rozstania. Dziadki jeszcze ostatnie chwile spędzają ze swoją wnuczką. Krystyn jeszcze tam ostatnie rzeczy dopakowuje. Dokłada jakieś rzeczy, których zapomnieliśmy po prostu włożyć do bagaży, ale ogólnie już jesteśmy spakowani od dłuższego czasu. Dodatkowo udało nam się wysłać chyba, nie wiem, rekordową liczbę towaru na Filipiny, bo słuchajcie, wysłaliśmy aż 5 paczek 20, prawie 20 kg, bo to jest maksymalna waga, jaką można wysłać na Poczcie Polskiej. Część z tych paczek była już wysłana wcześniej. Dodatkowo wysłaliśmy jeden balik Buy on Box, czyli ten nielimitowany wagowo, ze sprzętem, który był już wysłany ponad miesiąc temu i jak wrócimy na Filipiny, zacznę się interesować tym, gdzie on w tym momencie w ogóle jest. I ostatnie paczki wysłaliśmy wczoraj przed naszym wylotem, więc te paczki, podejrzewam, te ostatnie dopiero będą gdzieś za przynajmniej 2 miesiące na Filipinach. Nie wiem, czy wszystkie razem przyjdą, te 5, czy też nie, ale to już jest bez znaczenia. Ogólnie tam, słuchajcie, też wysyłaliśmy rzeczy, które nie są nam jakoś potrzebne na szybko. Tam Krystyn kupowała jakieś rzeczy takie do domu dla Emilii, jakieś tam kosmetyki takie, można powiedzieć, nie jakieś oczywiście drogie, tylko takie podstawowe rzeczy. I co to też zrobiliśmy, można powiedzieć, mądrego? To oczywiście nasze ubrania, które mieliśmy na wycieczkę po Europie, czy cioci ubrania, która też z nami tutaj była, jednej jak i drugiej, po prostu spakowaliśmy w worki takie hermetyczne, z odsysaniem powietrza, jakby to można było powiedzieć. I to wszystko zapakowaliśmy i wysłaliśmy właśnie na Filipiny. Więc to nie są rzeczy, które po prostu potrzebujemy na teraz. Jak one przyjdą za 2 miesiące, też nic się nie stanie, bo każdy z nas ma jeszcze tam jakieś oczywiście ubrania na Filipinach. Jedyny temat, którego się nie udało zrealizować i strasznie żałuję, że do tego niestety nie doszło, to było, słuchajcie, spotkanie się z widzami, czyli z Wami, subskrybentami naszego kanału, za co najmocniej przepraszam. Myślałem, że będziemy mieli więcej czasu na to, że uda się coś zorganizować na przykład w Krakowie albo w Warszawie. Niestety, czas, pomimo tego, że byliśmy tutaj prawie 3 miesiące, naprawdę, słuchajcie, zleciał w sekundę. Tak przynajmniej ja się czuję. Czuję się dokładnie, jak bym dosłownie 3 dni temu przyleciał do Polski i teraz muszę wracać z powrotem. Oczywiście są te wspomnienia, są te wycieczki, są te miejsca, które udało nam się pokazać, ale to po prostu tak czuję się, jakby to przeleciało dosłownie w kilka sekund. Teraz oczywiście będzie najgorszy moment, żeby się pożegnać z rodzicami, pożegnać się z rodziną,
no i jechać na lotnisko, więc tego raczej już nie będę, słuchajcie, nagrywał, ale pewnie zobaczymy się na lotnisku. Jesteśmy już w Warszawie, przeszliśmy już odprawę celną ja z Emilią, a Krystyn z ciocią właśnie podchodzą tam do okienka, żeby wszystko załatwić i chyba od razu zaraz mamy boarding, ale nie, jeżeli się nie mylę. Ogólnie trochę wielkie zamieszanie jest, bo samolot z Krakowa nam się trochę spóźnił, ale to podejrzewam, że dopiero później będę miał trochę czasu, żeby wam to wszystko wyjaśnić. Na razie to staram się z tymi bagażami wszystkimi spakować jakoś, bo naprawdę sporo tego mamy. Jesteśmy chyba najbardziej opakowaną polsko-filipińską rodziną na świecie. I to no, dokładnie można tak określić. No, co to jest? Co to jest tam? Samolot? Tu jest samolot? Go down No. like a slide. Tak? No to dobrze. Oh. Witamy na Filipinach. Już jesteśmy u nas w domu i zaraz wam powiem resztę, bo podróż była naprawdę bardzo, bardzo ciężka. A więc tak, słuchajcie, jesteśmy już na Filipinach. Dotarliśmy, wylecieliśmy w piątek koło południa, byliśmy w Manili w sobotę po południu, chyba koło godziny 5 po południu. Przenocowaliśmy jedną noc w Manili w hotelu i następnego dnia w południe mieliśmy lot do Dumaguete. 4 loty w jedną stronę. I słuchajcie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Jesteśmy już od paru dni na Filipinach i mamy okropnego jetlaga. Dosłownie cała rodzina, łącznie z Emilią, ciocią, Krystyn i mną, śpimy w dziwnych godzinach, takich bardziej zdecydowanie polskich niż filipińskich. Dopiero dzisiaj jest, tak jakby można powiedzieć, pierwszy dzień, kiedy czuję się jakoś normalnie. Nie myślałem, że mnie to kiedykolwiek spotka. Chyba ostatni raz mnie coś takiego spotkało, jak przyleciałem pierwszy raz na Filipiny, no ale jednak po 3 miesiącach w Europie ten czas się z powrotem przestawił. Jak też pewnie zwróciliście uwagę, za dużo nie nagrywałem w samolocie, nie nagrywałem żadnych naszych wypowiedzi. W zasadzie nagrywałem tylko i wyłącznie jakieś takie urywki, szczępy tego, jak wyglądała mniej więcej nasza podróż. Dlaczego? No nie będę ukrywał, słuchajcie, byliśmy już tak zmęczeni, tak wykończeni tym wszystkim, no i też można powiedzieć troszeczkę smutni przez to, że opuszczamy już Europę, bo tak jak to wspomniałem wcześniej i to było nagrywane już no, prawie niecały tydzień temu, naprawdę no, było nam smutno i ten okres w Europie minął nam tak bardzo szybko. Ale nie będę, słuchajcie, ukrywał, jestem naprawdę szczęśliwy, jestem najbardziej szczęśliwy z tego, że wróciliśmy zdrowo i szczęśliwie na Filipiny. To było najważniejsze. To nam się udało zrobić. Ze mnie też spłynęło całe takie ciśnienie, które było związane z tą całą europejską, można powiedzieć, z tymi całymi europejskimi wakacjami. Bo jakby nie było, zawsze miałem to w stylu głowy, że coś się może nie udać, że tutaj się nigdzie nie rozstaniemy, że tego im nie pokażę. Pamiętajcie też, że ja robiłem przeważnie jako tłumacz przez cały czas, czyli po prostu tłumaczyłem coś, na przykład Krystyn, co powiedzieli moi rodzice, jak na przykład coś na szybko trzeba było wytłumaczyć. Tak samo można powiedzieć, w jednym domu posługiwaliśmy się jednocześnie kilkoma językami i to też było dosyć skomplikowane, bo to jest takie dziwne, słuchajcie, uczucie, które ciężko to wytłumaczyć, ale to jest to, kiedy po prostu wszystko słyszysz naokoło, co ciebie dotyczy i nagle ten ból głowy już był po prostu naprawdę ogromny, musiałem czasami sobie wyjść, odpocząć, no ale summa summarum wszystko dobrze się skończyło. Może to brzmi trochę jakbym, nie wiem, zbzikował, ale naprawdę, słuchajcie, taki ja dopiero teraz zaczynam odpoczywać po naszych 3-miesięcznych wakacjach. To też jest znowu dziwne, ale to chyba zawsze tak jest, że jeżeli jesteście na wakacjach, to staracie się jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej zrobić, jak najwięcej czy załatwić, przynajmniej tego było w naszym wypadku, więc teraz przyszedł czas na odpoczynek.
i ostatnie 2 dni, można powiedzieć, dosłownie odpoczywałem cały czas, żeby dzisiaj wstać i dokończyć dla Was ten filmik. Nas, słuchajcie, teraz czeka w zasadzie odgruzowywanie mieszkania. Znaczy, może nie do końca odgruzowywanie, ponieważ mieliśmy na tyle fajnych znajomych, przyjaciółkę naszą, która nam bardzo często pomaga i ona przyszła dzień wcześniej przed naszym przylotem do Dumaguete i pomogła posprzątać nasze mieszkanie. Pamiętajcie, że mieszkanie to, czy też ten tak zwany pokój, był zamknięty przez praktycznie 3 miesiące. Nie chodziła klimatyzacja, nie chodziły inne rzeczy, więc naprawdę na Filipinach pod wpływem tej wilgotności no, robią się naprawdę, słuchajcie, kosmiczne rzeczy, więc trzeba było całe mieszkanie generalnie wysprzątać. Oprócz tego mieliśmy też zamówioną ekipę, która miała oczyścić klimatyzację wszystkie, żebyśmy już też wrócili do takiej świeżej klimatyzacji i oni to zrobili kilka dni chyba przed naszym przylotem, z tego co dokładnie pamiętam, więc to też wszystko fajnie zostało załatwione i się udało. Dlatego może ten szok taki powrotu był taki troszeczkę mniejszy, ale tak czy inaczej, słuchajcie, rozpakowywanie tych wszystkich rzeczy, które wysłaliśmy tutaj, załatwianie wszystkich spraw, sprawdzenie, czy wszystko działa. Samo nawet wejście do mojego biura i nagle zobaczenia tyle tych dziwnych rzeczy, które nie wiem dlaczego one tam są, wymaga odrobinę czasu. Dlatego teraz skupiam się na tym do końca tygodnia, zresztą tak samo i Christine w tym momencie, dlatego zresztą jej nie ma na filmiku, bo właśnie siedzi u nas w pokoju i stara się uporządkować wszystko, żeby był porządek zrobiony w pokoju jak najszybciej. No i słuchajcie, co też jest bardzo ważne, w końcu będę miał czas, żeby odpisać na Wasze e-maile, żeby odpisać też na Wasze komentarze. Ja przepraszam oczywiście z góry, że tego nie robiłem tak systematycznie, no ale wiecie jak to jest na wakacjach, wiecie jak to jest na wakacjach z dzieckiem, więc naprawdę ciężko to było wszystko tak zrobić systematycznie. Teraz obiecuję, że znajdę więcej czasu i się tym zajmę. No i słuchajcie, no i to co oczywiście najważniejsze, to dziękuję Wam bardzo, że byliście przez całe nasze wakacje z nami. Dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za Wasze subskrypcje i pamiętajcie, słuchajcie, o tym, że subskrypcja Was naprawdę nic nie kosztuje, a nam robi ogromną przyjemność i cieszymy się z tego, że jesteście z nami, że udowadniacie nam, że ten kanał rośnie właśnie dzięki Wam, za co bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy. A ja już, słuchajcie, nie będę przedłużał tego odcinka, bo to będzie krótki odcinek. Ja też się w końcu muszę z powrotem jeszcze dalej wyspać, wziąć się za robotę, za moją normalną pracę, za pracą YouTube'ową, za sprzątanie biura, za sprzątaniem pokoju, za w zasadzie ogarnianiem, można powiedzieć, od początku prawie wszystkiego, ponieważ, tak jak mówię, no 3 miesiące nas nie były. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście z nami, dziękuję za komentarze, pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia już za kilka dni w kolejnym odcinku już z Filipin. Pozdrawiam, pa!